Predykat is not distinct from to jeden z nowych elementów składni Transact SQL w SQL Server 2022, znany wcześniej w innych systemach bazodanowych. Is not distinct to predykat, który gwarantuje, że w wyniku otrzymamy prawdę bądź fałsz, true, false, nawet jeśli jednym z argumentów działania jest wartość nieokreślona, czyli null. Używany w części zapytania where, having, w warunku złączenia, joina, czyli wszędzie tam, gdzie porównujemy wartości. Na początek utworzę przykładową tabelę zawierającą kilka wartości, które będziemy porównywać. Wśród tych wartości są właśnie nulle, wartości nieokreślone. Przypomnijmy sobie, jak działa operator porównania w przypadku występowania wartości nieokreślonych. Czyli odczytuję kolumnę pierwszą i kolumnę drugą, a następnie filtruję tylko te wartości, dla których w jednej i drugiej kolumnie jest ta sama wartość. Już przed wykonaniem tego polecenia na pierwszy rzut oka widać, że zostanie zwrócony tylko ten pierwszy wiersz, ponieważ nawet jeśli w jednej i w drugiej kolumnie występuje wartość nieokreślona, albo właśnie dlatego, że występuje wartość nieokreślona, ten ostatni wiersz będzie pominięty. W dalszej części odfiltrujemy z tej tabeli tylko wiersze, które zawierają różne wartości. Kolumna A ma zawierać coś innego niż kolumna B. Również i w tym przypadku zobaczymy tylko wiersz, który w jednej i drugiej kolumnie ma zdefiniowaną wartość. Do tego różną, 0 i 1. Czyli ten wiersz został pominięty. Tak działają operator równości czy operator różności, wszelkie inne operatory, którymi do tej pory porównywaliśmy wartości. Jeśli chcieliśmy, żeby w wyniku zostały uwzględnione wartości nieokreślone, nulle, to te warunki musiały być znacznie bardziej złożone. Teraz sprawa się upraszcza. Wystarczy zastosować is not distinct from, aby pośród wyników zobaczyć nie tylko 0 i 0, ale także 0 i 0. A więc można porównać is not distinct from do operatora porównania. Tyle, że w tym przypadku otrzymujemy właśnie ten dodatkowy wiersz. To słówko not jest oczywiście opcjonalne. Możemy też wykonać operację zbliżoną do wyszukiwania różnych wartości. Czyli w tym przypadku chcę zobaczyć wszystko, co w kolumnie A i w kolumnie B zawiera coś innego, nawet jeśli w jednej z tych kolumn będzie wartość nieokreślona, tak jak na tym przykładzie. A teraz sprawdźmy, jak ten nowy operator działa dla wartości nieokreślonej. Dla sytuacji, w której jednym z argumentów porównania, który definiujemy w where'ze, jest null, jest wartość nieokreślona. W przypadku porównania znakiem równości, różności, podobnie będzie w przypadku mnożenia, dzielenia, sprawdzania wartości większej i mniejszej, my otrzymujemy zbiór pusty, wtedy kiedy jednym z tych argumentów jest wartość nieokreślona. Zbiór pusty, a w przypadku is not distinct from, najpierw sprawdzamy wartości nieróżne od null, otrzymujemy wiersz, który w kolumnie A ma wartość nieróżną od wartości nieokreślonej. Jeśli wyszukam wiersze, dla których w kolumnie A jest coś różnego niż null, w tym przypadku zobaczę wszystkie wartości, które w tej kolumnie zawierają coś innego niż wartość nieokreśloną. Użycie tradycyjnego operatora zwracało w tym przypadku zbiór pusty. Na koniec podsumujmy. Operator is not distinct from, w przeciwieństwie do znaku równości czy innych operatorów dostępnych wcześniej, zwraca zawsze prawdę bądź fałsz, nawet jeśli jednym z argumentów porównania jest wartość nieokreślona. Zapraszam do obejrzenia pozostałych demonstracji nowości w SQL Server 2022 i subskrypcji mojego kanału YouTube. Do zobaczenia.